Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach, w którym porozmawiamy sobie troszeczkę o nowym wzmacniaczu firmy Mesa Boogie. Taki żarcik, ale dowiecie się z odcinka dlaczego taki żarcik, bo coś w tym żarciku jest. Słuchajcie, Gibson Falcon 20 nawiązuje do historii gitar i do historii wzmacniaczy i sięga aż do lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to Gibson robił wzmacniacz Falcon. Wzmacniacz Falcon był to jeden z pierwszych wzmacniaczy, jakie w ogóle miały na przykład wbudowany reverb, czyli pogłos. No i generalnie ta historia kiedyś była taka, że nawet bywało tak, że gitary to się sprzedawało właśnie w takim zestawie wzmacniacz z gitarą. No i rzeczywiście takie małe komba wtedy królowały w tych latach 60., w tych latach 50. Jeżeli chodzi w ogóle o historię Gibsona jako taką i produkcji wzmacniaczy, no to oczywiście ona sięga jeszcze lat 30., czyli lat przed II wojną światową, kiedy to powiedzmy, że jeszcze nie było gitary jako tako elektrycznej, no bo były to przerobione gitary hawajskie elektryczne, czyli przerobione gitary z gitar akustycznych, tak jakby, czyli cała ta era hollow body. Dopiero potem oczywiście zaczęły się pojawiać semi-hollow body. Dopiero później też powstał konkurencyjnej firmy instrument, który był już solid body, no i po wojnie się to wszystko zaczęło. No ale tak naprawdę pierwsze wzmacniacze rzeczywiście były produkowane przez Gibsona jeszcze w latach 30., chociaż ten boom nastąpił tak pod koniec lat 40., na początku lat 50. No i Gibson wtedy serią Falcon wpisał się w tęże oto historię. To jest oczywiście wzmacniacz zupełnie nowy, to jest oczywiście wzmacniacz współczesny, który mimo tego, że nawiązuje do pewnego rodzaju tradycji z tamtych lat, no to nie da się ukryć również, że ma kilka nowoczesnych feature'ów, o których Wam opowiem. Ale jak się patrzy na jego budowę, jak się go ogląda, to on rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo oldschoolowo. Nawet ta rączka taka z walizki z tym napisem Gibson, przepiękna rzecz, z jakimś takim plastikiem, z jakimś takim plexi, z jakimś akrylem. No tutaj też robi tą robotę i wyróżnia właśnie ten wzmacniacz na tle innych tego typu produkcji. Mamy oczywiście też taki lekko tweedowy przód. No nie jest on żółty, jest taki dosyć jasno kremowy. Może się to oczywiście brudzić. Zanim Wam opowiem więcej o tym wzmacniaczu, posłuchajcie pierwszego nagrania. Wszystkie nagrania zrobione są przy pomocy, jedno nagranie nie jest tak zrobione, o czym opowiem. Wszystkie nagrania są zrobione przy pomocy dwóch mikrofonów. Jeden to jest Austrian Audio OC7, drugi to jest SIP System Rocket 2. One sobie stoją tak tutaj przy tym głośniczku i po prostu ten dźwięk jest wymieszany ze sobą. Pierwsze nagranie przed Wami. Gibson z rocznika 58, szanowni Państwo.
zauważyliście, nagranie z innego miejsca niż fogownia. Uważni widzowie kanału wiedzą, jakie to jest miejsce. Ci, którzy są nieuważni, weszli tutaj na przykład po raz pierwszy, no to jak sobie pogrzebią na kanale, to się oczywiście dowiedzą. Wzmacniacz rzeczywiście posłużył mi ostatnio do nagrania kilku testów, bo jest to wzmacniacz, który no jest bardzo, bardzo prawdziwy. On jest oczywiście przy okazji bardzo, bardzo oldschoolowy i przy okazji jest również bardzo trudny tak naprawdę, bo pokazuje wszystkie błędy. Tak naprawdę nie jest to w ogóle wzmacniacz, wiecie, no taki do grania takich gatunków muzycznych, jakie ja gram, czy jakichś tam cięższych klimatów, bo to nie jest wzmacniacz w ogóle nowoczesny. To jest wzmacniacz, na którym się powinno pograć trochę bluesa, to jest wzmacniacz, na którym się powinno trochę pograć jazzu. To jest wzmacniacz, który oczywiście się przesterowywuje, jak rozkręcimy mu gałkę volume, ona się volume nazywa, a nie nawet gain, na maksa. To jest wzmacniacz, który oczywiście jak się przesterowuje, no to nabiera, ja bym nawet powiedział, że bardziej fuzowato-gruzowatego soundu niż soundu overdrive. Więc no jest on dosyć specyficzny, więc mam nadzieję, że wyciągnąłem z tego testu jak najwięcej się dało i mam nadzieję, że to, co tutaj w tym odcinku usłyszycie, no pokaże Wam zalety tego wzmacniacza w pełnej jego krasie, bo jest on pełen zalet po prostu. To jest naprawdę prawdziwa rzecz. To jest taka rzecz, która się oczywiście śmieje, że powinna zostać w fogowni, i w każdym teście powinna tutaj grać, w każdym teście powinna występować, bo no, jeśli chcemy wrócić historycznie do czasów, od czego się zaczęło i sprawdzać gitary właśnie w taki sposób, żeby mieć ten sznyt historyczny spod spodu początków, no to tutaj to wszystko w tym jest. Wzmacniacz rewelacyjnie czyta przetworniki, pozycje przetworników, reaguje na gałkę volume. Z racji na to, że jest to wzmacniacz, który tak naprawdę ma jeden kanał i mimo tego, że ma raz, dwa, trzy, cztery, 5 gałek, to tak naprawdę 2 gałki tutaj odpowiadają za brzmienie. Jest to gałka volume i gałka tone. To jest to również wzmacniacz, który jest sterowany właśnie przez nasz przełącznik przetworników, przez gałkę na gitarze, zarówno volume'u, jak i tonów właśnie, czyli no mówię, no nawiązuje do tych mega oldschoolowych czasów. Żeby Wam pokazać mniej więcej właśnie w jaki sposób to czyta te gitary, poprosiłem mojego wyśmienitego kolegę Rafała Napieralskiego, zwanego Rafatu, z zespołu Brooklyn, ażeby on troszeczkę tutaj pograł inaczej niż ja, więc w tym momencie przed Wami już z fogowni Falcon 20 pograny przez Rafatu. Bardzo mu się ten wzmacniacz podobał, a na wywiad z Rafałem zapraszam już niedługo na kanale, a jeżeli jesteście tutaj miesiąc po premierze, to już jest na pewno też. I w ogóle sprawdzajcie Brooklyn i materiały, które z Brooklynem też zrobiłem. Łódź się wspiera.
Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę zostawioną pod odcinkiem. Bardzo namawiam wszystkich, którzy nie subskrybują kanału, do tego, żeby subskrybowali i dzwoneczkowali. Wtedy będziecie na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje. Dziękuję za każdy miły komentarz pod odcinkiem również i za każdą formę zaangażowania. Najbardziej dziękuję tym, którzy przez ostatnie 10 lat obejrzeli wszystkie odcinki, albo przynajmniej większość. Jesteście mega. Tak jak powiedziałem, jest to wzmacniacz jednokanałowy, ma tylko i wyłącznie gałkę tone i tylko i wyłącznie gałkę volume. Im więcej przekręci się tej gałki volume, tym oczywiście robi się głośniejszy. Im więcej się przekręci tej gałki volume, tym robi się również brudniejszy i bardziej się przesterowywuje. Pewnego rodzaju wtedy kontrolę, jeżeli potrzebujemy głośność, ale kontrolę nad gainem powodujemy tym, że naszym preampem jest gitara, czyli właśnie ściszamy sobie tą gałeczkę volume na gitarze, uzyskując czyste barwy, które są cały czas głośne, tak jak końcówka mocy tego wzmacniacza, a tonami tutaj też po prostu dodajemy lub zdejmujemy, jest to taki filtr górki, dodajemy lub zdejmujemy sobie tej górki, ale we wzmacniaczu są również 3 inne gałki, bo we wzmacniaczu wbudowane są 2 oldschoolowej maści efekty, które też mogliście usłyszeć już w tym teście, gdzie grał Rafatu. Mamy do tego specjalny foot switch, ten foot switch pozwala nam na włączenie i wyłączenie rewerbu oraz tremolo. Tremolo ma 2 gałeczki, jest to intensywność i głębia, no a reverb ma po prostu jedną gałkę, jest tam wbudowany. Ten reverb jest wbudowany w środek, zarówno reverb jak i tremolo również sterowane są lampą, więc jest to pełnego rodzaju old school. Teraz mam dla Was bardzo ciekawe nagranie, którym chciałbym, bo będzie w bardzo króciutkim fragmencie, chciałbym Was zaprosić na jeden z odcinków również. Bardzo specjalny Epiphone Riviera przed Wami. Odcinka bardzo chciałem podziękować wszystkim wspierającym kanał. Wspierać można przez Patronite, wspierać można przez system YouTube'a pod odcinkiem, wspierać można wysyłając mi różne rzeczy, które później idą na nagrody oraz na różne inne sposoby, o których na pewno wiecie. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Bardzo Wam dziękuję za pomoc w rozwoju tego wszystkiego, co tutaj oglądacie. Bardzo Wam dziękuję, że zamieniliście filmiki o gitarach w moją pracę.
Dlaczego powiedziałem, że jest to wzmacniacz Mesa Boogie? Jakiś czas temu firma Gibson, wielki koncern Gibson, wykupiła firmę Mesa Boogie. Oczywiście nie zrobiła tego w ten sposób, żeby zamknąć tą firmę i więcej już nie produkować wzmacniaczy Mesa Boogie, tylko po prostu dwie amerykańskie siły połączyły się ze sobą, stwarzając jeden wielki konglomerat. No i generalnie Gibson już wtedy zapowiedział, że wróci do produkcji właśnie wzmacniaczy gitarowych i o ile oczywiście cały czas można kupować wzmacniacze Mesa Boogie, tak samo cały czas tak samo w tym momencie powstają właśnie w Mesa Boogie w Petalumie w Kalifornii pod okiem Randalla Smitha, czyli założyciela firmy Mesa Boogie, wzmacniacze sygnowane przez Gibsona. Te linie się od siebie różnią, ale rzeczywiście w tym wzmacniaczu można zauważyć sznyt Mesa Boogie. Nie mówię tu bardziej o brzmieniu, tylko bardziej o funkcjonalności. Po pierwsze mamy możliwość założenia tutaj, wzmacniacz ma 12 W, 5 W bądź 1 W i mamy taką opcję przełączniczka, który robi nam no taką robotę jak właśnie chociażby w Marku 5, czyli przełącza z pentody na triodę, wyłącza jedną lampę. Dodatkowo jest tutaj bias, który ustawia się sam. Dodatkowo mamy opcję zwiększenia mocy, zamieniając 6V6 na 6L6 na końcówce. Dodatkowo jest taka opcja Slave, która po pierwsze pozwala nam na wyprowadzenie się na drugą końcówkę mocy i grania w stereo, na przykład na zupełnie innym wzmacniaczu, wykorzystując preamp z tego wzmacniacza, chociaż nie do końca preamp, bo tutaj cały wzmacniacz jest tak jakby całością i to wyjście jest z wyjścia głośnikowego. To również można wykorzystać w ten sposób, że zapinamy to w interfejs i zapinamy sobie jakąś nowoczesną symulację w postaci Impulse Response. Więc no, to są takie nowe rzeczy, które Mesa Boogie tutaj na pewno do tego wzmacniacza wprowadziło, więc nie jest to tylko i wyłącznie wzmacniacz, który odcina kupony od, wiecie, od tego, co było kiedyś i nie wiem, replikuje jakiegoś starego Falcona. Nie, to jest zupełnie nowa konstrukcja, opierająca się o starą konstrukcję, ale przygotowana również na te nowoczesne czasy. Za brzmienie wzmacniacza odpowiada bardzo również nawiązujący do oldschoolu głośnik firmy Jensen. To jest firma włoska, więc być może czyta się ją Jensen nawet, a nie Jensen. Jest to głośnik 12-calowy w tym przypadku, bo jest jeszcze wersja Bronco, troszeczkę mniejsza tego wzmacniacza. Głośnik nazywa się Blackbird, ma 40 watów, czy tam watt przez T. No i generalnie jak się nawet na niego spojrzy, to jest oldschoolowy. W ogóle jak się patrzy też na ten wzmacniacz, to widać tutaj taki troszeczkę właśnie sznyt Mesa Boogie. Jak ktoś miał jakieś wzmacniacze Mesa Boogie, to wie, jak Mesa Boogie to potrafi upchnąć, jak to potrafi od siebie zabezpieczyć, zna te wszystkie klatki na lampy, więc tak to wygląda. W tym momencie chciałem Was zaprosić na jeszcze jedno nagranie, no bo wspomniałem o tym głośniku, ale zrobiłem nagranie również na innym głośniku, bo podpiąłem ten wzmacniacz do kolumny 1960 Marshalla na V30 G12T75, gdyż wzmacniacz ma możliwość podpięcia innych głośników niż ten fabryczny, więc nie jest tutaj tak, że musimy, nie wiem, jakieś specjalne przełączki robić, żeby sobie podłączyć inny głośnik. Przygotowany jest do tego, żeby również zasilić inną kolumnę i żeby po prostu w ten sposób nam zagrać. Więc posłuchajcie w tym momencie Jasmina moja od Mensingera i też zwróćcie właśnie uwagę na gałkę volume, na przełącznik pick-upów, na rozłączanie cewek, jak to ze sobą gada.
Mnie ten wzmacniacz bardzo urzekł. Nie będę ukrywał, że na samym początku, jak do mnie dotarł, to mówię, kurczę, no będę miał trudne zadanie, bo ja już wiedziałem, że to będzie trudny wzmacniacz. Będę miał trudne zadanie, no bo ja raczej nie gram takich rzeczy, jakie na takim wzmacniaczu się gra, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem już wcześniej, bardzo mnie ucieszyło to, że ten wzmacniacz do mnie trafił, bo nagrałem na nim dużo różnych próbek i wszystkie te próbki są naprawdę bardzo, bardzo prawdziwe. Przy użyciu również tych mikrofonów nagrały się one w ten sposób, że no, oddają one dość konkretnie to, jak to gada i no wiadomo, że jest to tylko i wyłącznie próbka z YouTube'a, ale możecie mi uwierzyć, że tutaj nic nie jest obrobione, nic nie jest dodawane, nic nie jest podrasowane i to naprawdę gra tak jak powinno grać. Rewelacyjny wzmacniacz. Dosyć drogi, bo kosztuje okolice 10 000 złotych, ale no, jeżeli ktoś szuka takiego komba, wiecie, do grania starego, oldschoolowego bluesa, chce to brzmienie i chce wzmacniacz, który na pewno wytrzyma próbę czasu i za 40-60 lat też będzie działał. Po prostu jest zawodowcem i szuka fajnego, małego, zawodowego kombo. No to jak sobie nawet policzyć, to nie wiem, na 10 lat to jest 1000 zł. To jest 1000 zł, wiecie, używania takiego wzmacniacza na koncertach rocznie, tak? Więc to już wtedy nie wychodzi aż tak dużo. No wiadomo, to nie jest wzmacniacz dla każdego, na każdą kieszeń, ale wszystko, co oferuje, jest tutaj mega, mega rewelacyjne i jak się do takiego wzmacniacza podłączamy, to wiemy, za co tak naprawdę płacimy. Bardzo, bardzo mi się to brzmienie spodobało. Przed Wami jeszcze ostatni fragment na Gibsonie z 73 roku. Jak mówię, wzmacniacz się pojawi w różnych innych filmach, bo bardzo, bardzo mi się spodobał. Dziękuję za obejrzenie do samego końca. Dziękuję za każdego lajka, za każdy komentarz, za każdą dyszkę, stówkę, 50 zł i 30 zł na Patronajcie, za wszystko, co robicie guzikiem wesprzyj, za wszystkie prezenty. Prezent na samym końcu, przed końcówką samochodową. W tym momencie przed Wami lista patronów. Zapraszam do dołączenia do tej listy. Kanał dzięki Wam rozwija się przepięknie. Jestem niezmiernie wdzięczny za wszystko, co robicie. Zajebistą robotę robicie dla mnie. Mam nadzieję, że ja również robię zajebistą robotę dla Was i że wszystko, co tutaj się dzieje, Wam się podoba. A cieszmy się z tego też, że pojawiają się właśnie coraz ciekawsze, coraz bardziej interesujące sprzęty. Te sprzęty oczywiście pojawiają się dzięki temu, że współpracuję z różnymi fajnymi firmami. Dzisiejszy odcinek powstał jako pierwszy odcinek we współpracy z firmą Lauda, z którą chciałem współpracować od bardzo, bardzo dawna, no bo jest właśnie dystrybutorem Gibsona i Mesa Boogie. Jak wiecie, jestem mega, mega fanboyem Gibsona. Wreszcie po latach udało się do tego dotrzeć, za co również jestem niezmiernie wdzięczny firmie Lauda właśnie i ludziom tam pracującym. Bardzo, bardzo fajnie. No i generalnie mówię, no to wszystko, co tutaj robię, idzie do
konkretnego przodu. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Bardzo mega jestem wdzięczny oczywiście za każde wasze zaangażowanie, od najmniejszego, czyli takiego, że po prostu oglądacie, po te wszystkie różne inne etapy, czyli nie wiem, udostępnienie, lajkowanie, komentowanie i tak dalej, i tak dalej. A jak wiecie, też 10 lat kanału i prezenty, które od was dostaję. No i tymi prezentami się tutaj tak trochę chwalę, trochę po prostu też pokazuję i po prostu też chcę podziękować wszystkim tym, którzy te prezenty mi dali, za to, że chciało im się coś mi właśnie sprezentować. Zobaczymy, co tutaj w tej pomarańczowej paczuszce mamy. Wygląda to jak paczuszka, w której będą płyty CD. No i się nie mylę, że są tutaj płyty CD właśnie, ale chyba nie tylko. Nie, to są chyba takie papiery, które są tylko i wyłącznie jakimś takim uzupełnieniem. Dokładnie, to są takie papiery, które są uzupełnieniem. Mamy tutaj 4 płyty Zimy, epka Zimy zespołu Isaac Goldenberg. Zespół Isaac Goldenberg polecam sprawdzić. Ja też sobie pewnie sprawdzę niedługo. W samochodzie mam wreszcie CD, więc mogę sobie posłuchać. Isaac Goldenberg, 5 kawałków. Piszcie w komentarzach, co to jest za granie, jeżeli już sprawdziliście. 1 płytka zostanie ze mną. 3 płytki pójdą oczywiście na różne konkursy. Bardzo zespołowi Isaac Goldenberg dziękuję i polecam sprawdzić. Siemanko, pozdrowienia dla wszystkich fogowiczów. Z tej strony Domino z portu w Kartagenie. W przerwie od pracy wybrałem się na spacer i znalazłem takie cudeńko. Sam nie wiem, co to jest, ale może któryś z kolegów fogowiczów podpowie. Wspaniała maszyna, pomimo już lekkiego zużycia. O, mamy znaczek, jest to Citroen, więc w każdym zakątku świata można się nadziać na coś fajnego. Pozdro dla wszystkich fogowiczów.